Zrób 3 kulki z folii aluminiowej i połóż na patelni. Tego triku nauczył mnie profesjonalny kucharz. Zdecydowanie ułatwia gotowanie. Z folii aluminiowej zrób 3 kulki wielkości orzecha włoskiego. Ułóż je obok siebie na patelni. Następnie połóż na nim talerzyk i danie, które chcesz ugotować. Na patelnię wlej trochę wody. Nie powinna dotykać dna talerzyka. Włącz grzanie i przykryj patelnię pokrywką. Tym prostym sposobem można szybko ugotować na parze rybę lub warzywa. Ten trik sprawia, że jest to o wiele łatwiejsze i szybsze. Brakuje ci jednej baterii do pilota? Nie musisz biec do sklepu. W kuchni masz jedną rzecz, która może zastąpić baterię. Weź folię aluminiową i oderwij spory kawałek. Następnie złóż go w mały prostokąt. Następnie zgnieć tak, żeby powstał z niej wałek. Rozmiarem podobny do baterii. Włóż go w puste miejsce. Folia zamknie przewód elektryczny w urządzeniu. Pilot będzie działać napędzany tylko jedną baterią. Wiedziałeś o tym? Włóż folię aluminiową do garnka z wrzątkiem. Przez lata pracowałam jako pomoc domowa u bogatych ludzi. Ten trik oszczędził mi sporo nerwów w pracy. Wstaw garnek z wodą na kuchenkę. Następnie doprowadź wodę do wrzenia. Folię aluminiową potnij na kwadraty. Zrób z nich kulki wielkości orzechów włoskich. Wrzuć je do gotującej się wody. Wrzucam też do niej sztućce, które wymagają polerowania, z trudnymi do usunięcia zaciekami i plamami. Gotuję je przez 5 minut i wyłączam kuchenkę. Wykładam je na ręcznik kuchenny i wycieram do sucha. Sztućcy nie trzeba polerować. Wystarczy osuszyć i gotowe. Nie mają zacieków i pięknie lśnią. Stal nie ma plam i wygląda jak nowa. Już nigdy więcej nie kupisz kawy w kapsułkach. Ten trik pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy. Nie wyrzucaj do śmieci zużytych kapsułek. W prosty sposób można je ponownie wykorzystać. Weź zużytą kapsułkę i za pomocą nożyka wtnij srebrną powłokę. Następnie wysyp kawę. Do kapsułki wsyp nową, mieloną kawę. Ugnieć ją za pomocą łyżeczki. Pozbądź się nadmiaru ziarenek. Z folii aluminiowej wytnij kwadrat. Przykryj nim kapsułkę i zagnij dookoła. Tak, żeby szczelnie ją zamknąć. Za pomocą nożyka odetnij nadmiar folii aluminiowej i gotowe. Kapsułkę używamy w ten sam sposób jak te ze sklepu. Ten trik jest tani i skuteczny. Kawa smakuje perfekcyjnie. Ten trik sprawi, że prasowanie będzie o wiele szybsze. Wystarczy rozwinąć na desce do prasowania folię aluminiową. Ważne, żeby położyć ją połyskującą stroną ku górze. Następnie prasujemy ubranie. Folia odbija ciepło od deski, dzięki temu obie strony tkaniny prostują się. Wystarczy przejechać parę razy żelazkiem i gotowe. Producenci maszynek nie chcą, byś o tym wiedział. Nie wyrzucaj ich do śmieci. Jednorazową maszynkę można używać o wiele dłużej niż myślisz. Weź do ręki tępą, jednorazową maszynkę i gąbkę do mycia naczyń. Następnie przesuwaj maszynką od dołu do góry po szorstkiej stronie gąbki. Jej powierzchnia ponownie naostrzy maszynkę i wygładzi zadziory na jej powierzchni. Będziesz mógł ponownie ją używać tak, jakby była zupełnie nowa. Ten sprytny trik z gąbką oszczędzi ci pieniądze na maszynkach i ostrzach. Zimą w moim domu zawsze pięknie pachnie. Wszystko za sprawą zwykłego ręcznika. Weź mały ręcznik i namocz go w wodzie. Następnie wykręć go dokładnie tak, aby był wilgotny, a nie mokry. Weź swój ulubiony olejek eteryczny i skrop go. Taki ręcznik połóż na ciepły kaloryfer. Ciepłe powietrze sprawi, że olejek będzie czuć w całym pomieszczeniu. Dodatkowo parująca woda nawilża powietrze. Nie wieszaj mokrych ubrań w ten sposób. Na suszarce zmieści się o wiele więcej sztuk ubrań. Większość osób wiesza ubrania na metalowych poprzecznych drucikach suszarki. W ten sposób na jednym skrzydle mieści się zaledwie 5 koszulek. Okazuje się, że na tej części suszarki zmieści się ich o wiele więcej. Weź klamerki i chwyć koszulkę za dolną część. Następnie przypnij ją w poprzek skrzydła. Obok powieść w ten sposób kolejną koszulkę. Dzięki tej metodzie można powiesić nawet 10 koszulek. Powieś je za dolny szef, jedna obok drugiej. Nie dosyć, że efektywniej wykorzystasz miejsce, to również ciuchy szybciej wyschną. Tak powieszone tkaniny mają o wiele lepszą cyrkulację. Dzięki takiemu suszeniu również prasowanie jest o wiele przyjemniejsze. Ubrania prostują się pod swoim własnym ciężarem. Wrzucam kasztany do wrzątku. W ten sposób robię najbardziej ekologiczny płyn do prania na świecie. Ponadto nie płacę za niego nawet 1 złotówki. Poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi do zmycia plamami. Zawsze, gdy znajduję jesienią kasztany, zabieram je do domu.
Mają one genialne właściwości piorące. Na początku wrzucamy je do garnka i gotujemy przez 15 minut. Następnie rozcinamy skorupkę i wyciągamy biały miąższ. Wycinam dokładnie łuski. To ważne, jeśli chcesz używać płynu również do prania białych ubrań. Wrzucam je do słoika i zalewam ciepłą wodą. Po 2 godzinach odcedzam kasztany. Wrzucam je do miksera i dolewam szklankę wody. Miksuję dokładnie. Następnie za pomocą sitka odcedzam resztki kasztanów od płynu. Tak przygotowany płyn można przechowywać maksymalnie przez 4 dni w lodówce. Stosujemy go tak samo jak zwykłe płyny do prania. Wlewamy nakrętkę do bębna lub do szuflady pralki. Owoce kasztana pospolitego zawierają saponiny, czyli związki chemiczne o właściwościach pieniących i myjących. Dzięki kontaktowi z wodą saponiny zaczynają się pienić i dlatego rewelacyjnie sprawdzają się podczas prania. Kasztany skutecznie poradzą sobie z plamami z jedzenia, tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń. Moja babcia na początku jesieni kładła kasztany na oknie i za drzwiami. W ten sposób chroniła dom przed obrzydliwą inwazją. Zawsze, gdy widzę kasztany, zbieram je do domu. Mają one genialne właściwości, o których większość osób nie ma pojęcia. Okazuje się, że trik z kasztanami skutecznie odstrasza pająki. Ten naturalny trik od pokoleń stosowali nasi przodkowie. Kasztany mają zapach, który jest drażniący i odstraszający pająki. Wystarczy zrobić dziurki w skorupie lub lekko je zgnieść. Następnie należy położyć je na parapetach i za drzwiami wejściowymi. Im więcej kasztanów rozłożymy w newralgicznych miejscach, tym mocniejsze będzie ich działanie. Pająki i inne robaki będą omijać je szerokim łukiem. Włosy rosną po tym jak szalone i nie wypadają. To naturalna odżywka, którą stosowały nasze babcie. Wspomaga porost włosów i wzmacnia cebulki. Już po 7 dniach pojawiają się nowe, młode włoski. Do garnka wlej około 1 litr wody. Następnie zagotuj ją. Niewiele osób wie, że rozmaryn zawiera olejki eteryczne, które poprawiają krążenie. Odżywia i wzmacnia cebulki włosów. Jego działanie jest potwierdzone badaniami, dlatego często można znaleźć go w składach szamponów. Gałązki rozmarynu umyj w ciepłej wodzie. Należy zmyć z nich kurz i brud, który mógł się osadzić na ich listkach. Następnie wysusz go papierowym ręcznikiem. Gałązki rozmarynu wkładamy do wrzącej się wody i gotujemy przez 15 minut. Rozmaryn ma również właściwości przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, zwalcza łupież i zmniejsza ryzyko nawrotów, łagodzi świąt skóry. Gdy woda zrobi się jasno-zielona, wyłącz kuchenkę i zostaw napar do ostudzenia. Następnie włóż lejek do butelki ze spryskiwaczem. Za pomocą sitka lub bandaża odsącz miksturę z listków rośliny. Tak przygotowaną wodę rozmarynową stosuj raz na 3 dni. Szybko zauważysz, że twoje włosy są silniejsze, rzadziej wypadają i są gęste. Stosuj go jako wcierkę. Spryskaj włosy i pozostaw do wyschnięcia. Efekty są